Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii. Dzisiaj piątek. Jak widzicie, ciuchy cywilne, mimo że godzina trochę po 11. Pada mocno, dzisiaj jest na bardzo dużo opadów w prognozie pogody. Chłopaki z Filipin malują w warsztacie w środku ładowarkę na żółto. Ja miałem robić coś innego, ale pojawiła się jedna dodatkowa rzecz w ciągu dnia. No i jedziemy spróbować to załatwić za zbiornem. A co? To zobaczycie, jak dojedziemy na miejsce, bo nie mogę wam teraz powiedzieć. No bo nie wiem, czy to będzie na miejscu. Kto pierwszy, ten lepszy. Także co? Jedziemy w drogę i widzimy się za chwilę. Znaczy dla was to będzie moment, a dla mnie 2,5 godziny jazdy, no ale jedziemy w drogę. Jesteśmy na miejscu. Ale dużo samochodów. No to chyba się namyślacie, w jakim celu. Trzeba żonie kupić samochód, żeby mogła do pracy jeździć nawet jak będzie zima. Zobaczymy, czy uda się kupić. No dobrze widzowie, przyjechaliśmy tutaj w konkretnym celu. Znaleźliśmy wczoraj w internecie taniego, nie da się ukryć, ale dobrze wiecie, ci co mnie oglądają, że my nie mamy jakichś wygórowanych oczekiwań. Dobrze wiecie, jaki samochód kupiliśmy na Filipinach. Samochód ma jeździć przede wszystkim. Nie musi ładnie wyglądać, nie jest to na pokaz, a tym bardziej, że nie jesteśmy tutaj cały rok. Ma spełnić swe zadanie takie, żeby dowieźć moją żonę do pracy, no i przywieźć z pracy. I żeby tak było cały czas. Nie mówię, że możliwe jak najdłużej, ale żeby cały czas ten samochód po prostu działał. W międzyczasie rozmawiałem na telefonie z Maxem, z mechanikiem naszym firmowym, który reperuje ciężarówki i wszystkie samochody Asbjorna. A Asbjorn ma Volkswagena, Multivana, Christina ma Passata, jest następny Volkswagen Transporter, które Max regularnie naprawia. Stoi tam jeszcze Audi A4 w dieslu, ale Audi mogłoby to być ładowanie się w niepotrzebne koszta po prostu, a Volkswagen to Volkswagen. Tanie części, chociaż mam nadzieję, że jak najmniej części będzie potrzebnych. Będą potrzebne na pewno części, może nie części, ale jeżeli chodzi o karoserię, wiadomo, grupa WAG, RDZA jest najlepszym przyjacielem grupy WAG, bardzo się lubią. I tak jak widzicie, w Norwegii to przeglądu nie przejdzie. Jak jest taka dziura, to nie przejdzie to przeglądu. Sprawdzałem tutaj nawet w Norwegii na miejscu. Nowy błotnik, który trzeba było potem pomalować, kosztuje jakieś 500 koron. Także nie powinno być z tym problemu. Byleby silnik dobrze pracował. Przejechałem się tym samochodem. Tak to wygląda. Co najważniejsze, musi być w automacie. No bo Ernestin zaczęła robić prawo jazdy dawno temu, co prawda w Norwegii. A w Norwegii jest tak, że jest podział na automat i skrzynię manualną. Zaczęła robić na automat, więc jak przeszła na skrzynię manualną, musiała zacząć cały proces od nowa, a tak może sobie to dokończyć i jeździć tym samochodem. Samochód został już zakupiony. Koszt takiego samochodu to jest jedna norweska wypłata. Kurczę, tak jak mój multicap na Filipinach. No i żeby służył. O, ten samochód kosztuje 3 razy więcej niż skuter, który też kupiliśmy za 8000 koron. No i co? Żeby działał, żeby jeździł, będziemy wyjeżdżali z Norwegii na Filipiny. Wyrejestruje się go, zaparkuje się go po prostu pod firmą. Ściągniesz tablicę, nie będziesz płacił ubezpieczenia ani żadnych kosztów ponoszonych z tytułem tego, że będzie tam sobie stał.
Max, jako że tutaj jest, pracuje cały rok, to raz na jakiś czas go odpali. No tutaj z przodu ładnie wygląda, no tylko że ta rdza, wiadomo, grupa wag i przy klamkach i tak dalej. No ale to są Golfy. Pokazywałem Ernestine, stoją nowsze Golfy od tego. Widać, że są młodsze, bo są jakieś poliftowe, światła mają inne i są nawet bardziej zjedzone przez rdze niż ten. Także trzymamy wszyscy kciuki, żeby wszystko było w porządku, jeżeli chodzi o mechanikę tego samochodu. A rdzę to się załatwi. Tak samo kupiliśmy jakieś Audi A6. Samemu ją poszpachlowałem, pomalowałem, że przeszła przegląd, bo też się zrobiła dziura w błotniku. A to nie zrobiłaś sama, tylko przywaliła we mnie ciężarówka na budowie. Zahaczył mnie HDS. Nieważne, kupiliśmy samochód, że ona jest zmotywowana teraz, żeby robić sobie prawo jazdy, kontynuować prawo jazdy. Ja, rikti. Przyszedł teraz syn właściciela tego salonu. Montuję tablicę. Tymczasowe ubezpieczenie. Wracam do domu. Pierwsza podróż tego samochodu, 100 km do domu stąd. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No i zobaczymy, co powie żona, jak dojedziemy na miejsce, na temat tego samochodu. Ale konsultowałem z nią ten zakup, to nie jest żadna niespodzianka. Uznaliśmy, że takie rozwiązanie będzie najlepsze po prostu dla jej bezpieczeństwa i komfortu do pracy, szczególnie jak zrobi się zimno. Jak ten samochód wygląda w środku? Bo to, o czym mówiłem też mojej żonie. Najważniejsze dla niej to będzie, jak on wygląda w środku. Z zewnątrz karoseria to tam kit. No widzicie, co się tutaj dzieje. No to jest typowy Volkswagen. No kurczę. Normalna sprawa u Volkswagena. No ale jeżeli chodzi o środek, asystent parkowania z czujnikami będzie pikał, jak będzie chciała w coś niecelowo uderzyć. Z tyłu komplet opon zimowych z dobrym bieżnikiem. Opony letnie też są w porządku, co najmniej 2 sezony przejeżdżą. Także bądźmy dobrej myśli. Poszedł chłopak po śrubokręt, żeby przykręcić tablicę z przodu. I za chwilę ruszamy w drogę. Przywiózł mnie tu Asbjorn, bo nikt inny nie miał dzisiaj czasu. Porozmawiałem z Asbjornem, czy byłaby opcja, że tu podjechać. Podjechaliśmy, bierzemy go. No i żeby służył Ernestine. Ale najpierw dojedziemy do domu. Bo przez to, że ten samochód na pewno tę chwilę powstał, a poza tym jak mocno pada, to wystarczy tydzień i hamulce są całe zardzewiałe tarcze. No to widzicie, w jakim stanie są tarcze. Ale zaraz je dotrzemy, jak tylko wyjedziemy na drogę. Są tu samochody, jest bardzo fajny Ford. Nie wiem, co to jest za model, nie pamiętam teraz. Widać, chyba jakaś babcia nim jeździła, bo taki kolor i babciny i w ogóle, i żadnej rdzy, że był pod kotem trzymany. Ale 80 000 koron, gdzie za to, tak jak mówię, 25. Nie ma sensu płacić takiego samochodu, bo nigdy takiego drugiego samochodu w życiu nie miałem. Najdroższy samochód, jaki kupiliśmy, to było Audi A6, które mieliśmy w Federiku. Jeszcze wtedy ceny były niższe, bo wszystko było tańsze. Zapłaciliśmy za niego bodajże 26 000. I była ziemia wcale tego, jeżeli chodzi o karoserię. Były tam jakieś drobne rzeczy, ale już nie pamiętam, co trzeba było zrobić w tym Audi. Jest tutaj dużo samochodów, no ale nas interesuje to, żeby nie był on po prostu za drogi, bo mamy inne ciekawsze rzeczy na wydawanie pieniędzy, na spożytkowanie pieniędzy, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje na Filipinach. A rozważaliśmy jeszcze zakup domu w Norwegii, żeby Ernestine miała bliżej do pracy, bliżej miejsca pracy, ale to też jest dom, który wymaga kapitalnego remontu i jeszcze musimy tam podjechać, zobaczyć go w środku. Klucz leży pod wycieraczką, czeka na nas. Ale mówiłem Ernestine, że to może być trochę ponad moje siły, żeśmy się ładowali w 2 duże remonty, jeden tu, drugi tam. Że nie chodzi o fizyczną siłę, żeby prądu zabrakło, tylko o mentalne, że cały czas bym mnie gdzieś to tam myślałbym o tym, gryzłoby mnie to, planowałbym to, co zrobić. Już teraz się planuję Filipiny, co muszę kupić na Filipiny, na przykład maszynę do cięcia płytek wodną i jakieś rzeczy, które muszę wysłać, a tak ciągnąć 2 budowy naraz, jedną tu, drugą tam, to po prostu nie dałbym rady, moi drodzy widzowie. No kto by dał radę? Tylko ktoś, kto naprawdę, no jeszcze tutaj pracują 240 godzin w miesiącu u Asbjorna, żeby ciągnąć wszystko to, co czeka od początku sezonu, a sezon zaczął się późno. No trochę ponad moje siły by to było po prostu.
Dobrze, niech on wraca, niech montuje tablicę, wsiądziemy do środka, odpalimy go. W sumie możemy go teraz odpalić, co nam szkodzi. Dwa kluczyki. Automat, tak jak wspominałem. Zaraz bierzemy go w trasę. Już radio, zaraz będą prawa autorskie. Zaraz bierzemy go w trasę. O, coś tu jest. No cóż to? Cóż to? Pieniądze. O, 5 koron. Już się 5 koron zwróciło z zakupu samochodu. To nieźle, zobaczymy co jeszcze znajdziemy. Papierów pełno. Teraz wrócimy do domu. Stówka, tak jak mówię. A w przyszły weekend bujniemy się nim do Szwecji. I zobaczymy. Tymczasem przyszedł chłopaczek, montuje tablicę i jedziemy. Ale mam pogodę na powrocie. Wali deszcz srogo. Srogo deszcz wali dzisiaj. Ale dlatego też nie pracujemy na dachu. Teraz chwilę przeszło, ale dosłownie minutę temu mało co było widać, mimo że wycieraczki chodzą na maksymalnych obrotach. O. This is too high. What? O, przymierza się Ernest i ustawia sobie fotel na maksa w górę. What is too high? The driving wheel? And you can press it in if you want, out. But you need to pull back the trigger there. So? Yes. Are you ready? You are not too far? No. Drag your hand. Not here, to the heel. It's supposed to be in a free position when your shoulders are on the back. Your wrist supposed to get the driving wheel. Are you reaching the pedals? Yeah. The brake. Okay, let's Riga. It's not Because what you need to do? brake. This is Riga. Neutral. Riga. Reverse. Reverse. Riga. You have an assistant that will beep you. Oh. Oh. Where should I go? Drive around? I'll drive there. Do you have space? You will find space. If I will drive there? The boys. Cannot see. Put your seat higher. It's The maximum. highest. Maybe I need upgrade that. Seat for kids. Za nisko jej mówi jeszcze. Chociaż w Audi pasowało. How is that possible that in Audi you will fitting and hear I it? don't know why. Where should we go? I don't know. Here?
sit, it's so annoying, like you are saying, when I'm driving without Babe, seat. what is the fart speed? Here 60. Jak ja nie zapnę pasa w Vito, bo podjeżdżamy tylko kawałek i pika, to ale ją to irytuje. A teraz panienka nie zapięła pasa. Ejo. Hello, I don't think I don't. It's been a while since I was driving. Where can I turn to stop it? Idzie tuś teraz obrócić, będziemy jechali 100 km, żeby się mogła Ernest gdzieś obrócić. It's too low for me. I don't think it's so weird to drive again. Nie jeździła ze 3 lata samochodem. Am I in the correct line? Yes. Or am I too out or too in the middle? Oh, it was place to turn. Another place to turn. I will find the place. Oh. Another place to turn on the house. So big place. Another place on the left. Here will be another where are the post casa. Wait. No, czy znajdziemy jakieś miejsce, żeby się obrócić? Oh, here will be nice place to turn. Hello, babe. Drive more straight and reverse here. If no one is behind you. Don't go in the other lane. Drive straight Huh? Oh. on your line and then put reverse now. Check if no one is behind you. You are on neutral. Am I in neutral? No. Yes, it's red here. Huh? And then And then turn right your driving wheel. That's left. I. Yeah, sorry. Co wy kobiety macie z tymi stronami prawa, lewa? To jest niespotykane. I can't see anything. Because you did not adjust your mirrors. Not like that. You are going out of the road. How can I do it? Babe. Drive straight. A little stop. Drive back. Tell me when it stops. Stop? No. Tell me to stop. Stop. No świetnie. And then drive. Stressing me. Everything is in the vlog. It's okay. I still didn't put my seatbelt. It will be in the vlog. So bad driver, guys. Sorry for being a driver. Bad driver. Wiecie, w Norwegii jest tak generalnie, nie pamiętam ile to są prawo jazdy, jak ja 5 lat bodajże, czy jest jakiś wymóg. I wtedy sobie z tyłu naklejasz naklejkę L na samochód, magnetyczną. I ty jako nauczyciel możesz jeździć z osobą, która tak jak Ernest się po prostu uczy. Roads are so small here. Mówi, że drogi są dla niej za małe, jak tu nie ma żadnych samochodów. Yeah, but there is no cars here as well. But it's so small. 2 ciężarówki się tu mijają na takiej drodze. A Ernest jedzie golfem i ma drogę za małą. Yeah, you need to send email to the commune that they need to widen the roads. Slowly.
speed up, especially on the rain, in the It's corners. speeding on its own. A, samemu samochód przyspiesza. A wcześniej jak mieszkaliśmy w Fredrikstad, mieliśmy Audi A6 C6, tak się to nazywało, nie pamiętam. Takie już z tym nowszym grillem, 180 koni, nie pamiętam jaki tam był silnik dokładnie. W automacie. To z Fredrikstad do Szwecji 40 minut drogi i zaparkować pod sklepem Szwecji. Normalnie RS jeździła z naklejką, a po autostradzie ograniczenie do 110, ona z naklejką wyprzedza 130, 140. O, slowly. The windows are You working. should try. Huh? Who? You. Why? You are driving, it's your car. Chwilę jej zajęło zanim doszło. Sakay na! Kung kaya nyo. Buwis buhay. Hi, let's go down or no? Dobra, wysiadamy. No, golf Krystyny i golf Ernestiny. Gang motocyklistek, a teraz gang dziewczyn w golfie. Ale nie chodzących w golfie, a jeżdżącym golfem. No i widzicie jak jest. He's fine. Skuter tutaj kupiliśmy za 8000 koron. To jest 1/3 normalnej wypłaty. Ale my normalnej wypłaty tutaj nie mamy. Mamy te wypłaty 2 razy normalna. Przez ilość po prostu godzin, które robimy. I ja i Ernestine. Multicaba na Filipinach kupiliśmy za jedną norweską niecałą wypłatę. Multicab był kupowany za gotówkę z moich robót na czarno, po prostu, które robiłem w zeszłym sezonie, była zbiorna. Tak akurat kupiłem to Multicaba, jeszcze trochę zostało. A teraz kupiliśmy tego golfa. Chociaż już myśleliśmy o zakupie domu. Jest taki dom. Pacjentka Ernestine z miejsca, gdzie z nami pracuje. Starsza pani po prostu sprzedaje ten dom. Jest on w cenie wystawiony 450 000 koron. Ale nie ma na to chętnych. No bo on jest w takim stanie, że ktoś kto kupi, no to musi się po prostu na tym zająć, musi być snackerem, że samemu sobie stolarzem, żeby samemu sobie to ogarnąć, remont. Bo jeżeli miałbyś wynajmować firmę, no myślę, że w przedziale 800 000 do 1 200 000 koron byś się zamknął w remoncie ze wszystkim. Co nie gwarantuje ci wcale, że ten dom urośnie bardzo na wartości na tyle, żebyś go sprzedał z zyskiem, bo tutaj rynek nieruchomości jest całkowicie inny niż w mieście. Za 600 000 widziałem domy, które są gotowe za mieszkania po remoncie, także ten dom, jego cena jest źle wykalkulowana. Mieliśmy jechać go obejrzeć, mieliśmy dać ofertę, że jak się zgadzają 200-250 000 koron za ten dom, a jak nie, no to trudno. Nie ma nikogo zainteresowanego, tylko raz Ernestine zadzwoniła do agenta, do meglera, który prowadzi tą sprzedaż. Był wizning, czyli dzień otwarty, kiedy można przejrzeć, były 2 osoby, nikt nie złożył żadnej oferty, no to megler dzwonił do nas, czy jesteśmy dalej zainteresowani, żeśmy sobie pojechali obejrzeć, że klucz jest pod ucieraczką i tak dalej. Ale tak jak wspominałem wcześniej, to jest ponad moje siły. Miałoby to sens, tak jak mówię, 200 000, 250 w maksie.
i samemu to jakoś dubać. Tam jest 2 piętra, taka spora piwnica na ten moment na dole, spora, no taka jak dom, jeżeli chodzi o metraż, i na piętrze normalnie pokoje, kuchnia i tak dalej, sypialnia. Myśleliśmy o tym, żeby wziąć ten dom, zrobić najpierw sobie pierwsze piętro dla siebie, jak nas tu nie będzie, to wynająć to na Airbnb, albo znalazłoby się bezpośrednio jakąś firmę, która by przyjeżdżała sprzątać po tym, jak jest klient, powiązać te serwisy, albo jakoś się dogadać nawet z Krystyną, bo oni też te prowadzą swoje Airbnb, żeby po prostu po klientach pojechać, zmienić pościel, takie tam pierdoły, jak to na Airbnb poodkurzać. A potem wyprowadzić drugi apartament tam na dole, zrobić drugie mieszkanie, które było pod wynajem albo też pod Airbnb. Ten dom jest w takiej dość dobrej lokalizacji, bo jest przy drodze europejskiej tak zwanej, która prowadzi stąd przez te wszystkie malownicze drogi. Wielu ludzi tędy przejeżdża i chciałoby gdzieś stanąć, się zatrzymać na noc, a w okolicy nie ma zbyt wielu noclegów. Ale odpuszczamy ten temat. Teraz Ernesty będzie się skupiała na prawo jazdy, bo jest to opcja najtańsza, nie trzeba kupować domu, nie trzeba myśleć o tym. No i to jest jakaś zawsze inwestycja w siebie. Nie pamiętam, kto mi to powiedział. Ale ktoś mi dawno powiedział, że prawo jazdy trzeba mieć, bo to zawsze jakiś zawód, że może być kierowcą i zawsze się może przydać. Ernest nigdy nie miała takiej potrzeby, żeby robić prawo jazdy. Zaczęła w 2013 roku, nie skończyła, bo zawsze miała blisko do pracy. Potem po czasie pojawiłem się ja. That fan under it's for drying. There's like For a drying fan your you can put it feet. on. Oh, para siyang heater fan, di ba? It's a heater that you can probably adjust from the app in the phone. Like you are leaving 7, so it will turn on 6:50 and warm the car already. No, the one you can turn on. Yeah. The extra. Yeah, the one that I'm speaking about. Także jest samochód, teraz Ernesty będzie zmotywowana, żeby dociągnąć swoje prawa jazdy do końca. A jest tak 70-80% drogi, niewiele jej zostało, bo to można sprawdzić przez internet. Staten z Wajwesem. Niech robi prawo jazdy, niech jeździ. To będzie jeździła multicabem na Filipinach. Zobaczymy, co jeszcze powie Max o tym samochodzie, bo jest mechanikiem. Nie mógł się ze mną jechać, bo był dłużej w pracy. Był taki plan, żeby jechał ze mną, byśmy byli tam dopiero o 8, a już sklep był zamknięty. Zobaczymy, co Max na ten temat powie. Rozmawiałem z nim na temat rdzyna w Volkswagenach. Mówi, że to nie ma problemu z tym, że albo się elementy z Polski ściągnie, tak jak cały błotnik, zmienić całe drzwi, całe co potrzeba, to się kupi tam za 300-400 zł w kolorze i się po prostu przemontuje. Albo szpachlowanko, ewentualnie jakaś wycinka, wspawanie elementu. Tak jak robił zresztą w samochodzie i Krystyny, i w obu samochodach Volkswagena Hasbjorna, bo Volkswageny mają to do siebie, że rdzaje po prostu uwielbia. No i jeszcze żona została z nowym samochodem, kwiaty. Niech się uczy. Niech się uczy i będzie jeszcze bardziej samodzielna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i wycieczkę samochodową. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. Jak wiecie, staram się. Padła bateria. Z GoPro też są problemy, tak jak wspominałem. Za jakiś czas planuję wymienić kamerę innej firmy, będzie kamera, bo produkuje lepsze kamery teraz niż GoPro. A inna sprawa jeszcze, że będąc na miejscu pokazałem Ernesty inne samochody, które były dostępne w automacie, że może coś innego wziąć. Ale jednak zdecydowała się na tego Golfa, mimo że rdza. Ja też zawsze byłem uczony, że pierwszy samochód to i tak trzeba spisywać na straty, bo ja w pierwszym samochodzie, w pierwszej swojej Hondzie Civic, którą kupiłem, najpierw starałem silnik, a potem ją skasowałem na murku. Nie do końca z mojej winy. Taki, powiedzmy, że zły zbieg okoliczności byłem w złym miejscu w złym czasie, no ale pierwszy samochód poszedł po prostu na skasowanie. I myślę, że ten samochodzik też prędzej czy później gdzieś zostanie przerysowany przez Ernestine, coś się takiego wydarzy. Na początku będzie jeździła ostrożnie. Jak już się nauczy trochę, no to wiadomo, wchodzi brawura, już potrafię jeździć i tak dalej. No a potem droga, warunki drogowe, czy jakieś wydarzenie niespodziewane. Wszystko zweryfikuję
bo wszystkiego się człowiek uczy po prostu na błędach. Nie wydaje mi się, że była chociaż jedna osoba, która czegoś złego swojemu samochodowi nie zrobiła. Nie mówię o jakimś wypadku, ale o zniszczeniu silnika, skrzyni, czy czymkolwiek po prostu innym. Nawet głupia wahacza, jak ktoś nie szanuje, jeździ po dziurach, to jest jego wina, a nie nikogo innego. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie w Norwegii. No i specjalne podziękowania dla Asbjorna, że nagle na telefon od rana śpiewała ta opcja, że jedziemy po samochód. Wyszedłem z pracy, nie było z tym problemu. Asbjorn też wygospodarował czas, pojechał ze mną. No i byliśmy w stanie kupić ten samochód, bo dzwoniłem do tego agenta i mówię, że nie ma opcji rezerwacji, żeśmy przyjechali po niego jutro na przykład z Maxem, albo coś, że jak ktoś przyjedzie, go weźmie, po prostu go weźmie i tyle. Udało się kupić, dojechałem bez żadnych przygód, nie wyczułem niczego dziwnego w tym samochodzie podczas jazdy ponad 100 km. Niech służy. Na razie, cześć.